Dziecko leżało na takiej jakiejś skrzyni. To dzisiaj widzę ją. A ta matka tak rozpaczała. Co ja ojcu powiem? Co ja ojcu powiem? Coś ty mi zrobiła. Mieszkaliśmy na ulicy Felińskiego 4. To było dzielnica Żoliborz. Tam zresztą właśnie na Żoliborzu chodziłyśmy, znaczy ja chodziłam do szkoły. To było bardzo blisko dworca gdańskiego. W naszym sąsiedztwie była druga willa, gdzie po ogrodzie chodziła Żydówka, którą przechowywała się u sąsiednich państwa, i jej syn, taki może 7-letni. Wszyscy wiedzieli wokoło, nikt nigdy nie zdradził tego. Ojciec mówił do mamy: Józieńko, jak powstanie wybuchnie, to ja pójdę walczyć. No ale nie walczył, bo już miał 47 lat, nie dostał, własnej broni nie miał, nie dostał broni, a siostra potem poszedł kopać wobec tego rowy. Myśmy oczywiście całe powstanie przebyli w piwnicy, tak jak wszyscy warszawiacy. Na rogu już właśnie naszej ulicy Felińskiego, i jeżeli to była Zajączka, o ile nie mylę, no ale w każdym razie właśnie ta już naprzeciwko dworca gdańskiego, siedział żołnierz niemiecki. Jak tylko słychać było, gdzieś ktoś się przesuwa, to on strzelał, także o tym, żeby wejść do domu, to do mieszkania nie było mowy, a jeżeli, to się chodziło na czworakach, jeżeli coś trzeba było stamtąd zabrać. Przy domu był nieduży ogródek, gdzie były posadzone pomidory, jakieś jarzynki, jakieś kwiaty były i tak dalej. I myśmy czasem biegały, oczywiście albo późnym wieczorem, albo w nocy, do tych ogródków i przynosiłyśmy pomidory pełne jakichś odłamków. Któregoś dnia z którejś ulicy, też właśnie przez ogródki, przez te wycięcia wszystkich ogrodzeń i tak dalej, przyszła kobieta młoda, piękna, prosząc o łyżkę ryżu, bo zachorowało jej dziecko. Nikt nie miał, proszę sobie wyobrazić, nikt nie miał łyżki ryżu, żeby to dziecko ratować. Myśmy potem pobiegły tam, myśmy z tą dziewczynką nieraz się bawiły. Pobiegłyśmy i to dziecko leżało na takiej jakiejś skrzyni. To dzisiaj widzę ją. A ta matka tak rozpaczała. Co ja ojcu powiem? Co ja ojcu powiem? Coś ty mi zrobiła. Taki krzyk rozpaczy okropny. Ojciec walczył, więc nie było go przy tym. Wiedzieliśmy, że nie ma broni, że nie ma się czym bronić, że nie ma jak. No, słyszeliśmy przecież, że Rosjanie są po drugiej stronie, że przecież może ruszą, że może nas obronią. Była jednak wiara ogromna. Kiedyś przebiegali chłopcy, jacyś tacy mali, i mama: a gdzież wy biegniecie? No jak to? Zabić Niemca, czy coś w tym guście powiedzieli. Ale dzieci, przecież nie macie broni jak. A oni wyciągają żarówki. Proszę panią, jak wystrzelimy tą żarówką, to przecież oni się wystraszą. Taki był układ. No. Naprawdę u nas była ogromna wiara. Nigdy nie było takiego, że Boże drogi, co wy robicie, że myśmy się tak strasznie bali, bo zaraz była poniatówka, taka szkoła.
Tam wielokrotnie powstańcy starali się zdobyć to. Myśmy tak strasznie się martwili o nich. Zdobyli, zdaje się, już któryś tam raz udało się, więc zawsze byliśmy po ich stronie. Zawsze marzyliśmy, że to wszystko tak, że to niemożliwe, żeby było. Nawet jak myśmy wychodzili już na tą wolę, widzieliśmy te gruzy, to wszystko, to ciągle ta wiara trwała w nas. 29 września nagle słyszymy buty niemieckie. Wychodzą Niemcy, ile ich, nie pamiętam, nie wiemy. No lęk straszny, bo nie wiadomo, jak się zachowają. Już te wiadomości do nas doszły o Woli, doszły o Śródmieściu i tak dalej, bo w ogóle jakieś gazetki, jakieś wiadomości dochodziły do nas i to takie oczywiście przerażające. Poszli na drugie piętro, schodzą. No i wtedy raus. Wszyscy mamy wyjść. Jeszcze pani Tomanowicz biegnie po coś. Żołnierz chce od razu strzelać, ona pokazuje, że koc tylko przyniosła. No i wszyscy wychodzimy i dołączamy do właśnie na tej bocznej ulicy, na tej takiej właśnie pustej przed dworcem. Dochodzi ta Żydówka też z synem. Nie wiem, co się z nią stało. Jest dwóch Niemców, jakichś oficerów, poza tymi żołnierzami, którzy nas wyprowadzili. I zaczynają się kłócić między sobą. Rodzice znają niemiecki. Okazuje się, że jeden by chciał w ogóle zlikwidować nas, drugi, że jednak będą nas prowadzić. A mama w ostatniej sekundzie jeszcze wyciągnęła z pieca gorący chleb i taki parzył jej ręce i tak niesie ten chlebuś taki nieduży na ręce. Ale słabo jej się robi, także ojciec i siostra ją podtrzymują, no bo usłyszała, co oni mówią. Prowadzą nas do jakiegoś dużego domu, gdzie jest olbrzymie podwórze, tam jest już setki ludzi z Żoliborza. No i rozdzielają nas, mężczyźni osobno, dzieci, kobiety osobno. Nagle u mojego ojca, ponieważ rewidują, znajdują brzytwę w kieszeni. No więc to jest broń, którą ojciec, prawda, chciał zarżnąć jakiegoś Niemca, więc jest awantura i tak dalej. Mama jeszcze podbiega i próbują obydwoje wytłumaczyć, co to jest. Nie wiem, czy oni już nie używali. No dość na tym, że dają spokój i zabierają tą brzytwę, tą broń. Po jakimś czasie nas wyprowadzają. Koło getta przechodzimy, więc widzimy to straszne zniszczenie. To przeraża nas zupełnie i w ogóle właściwie idziemy cmentarzem, bo to już cmentarzysko jest Warszawa. Dochodzimy do kościoła chyba świętego Stanisława na Woli. Tam zostajemy, jest już mnóstwo mieszkańców Warszawy. Jest okropna ciasnota, czy cokolwiek dostajemy do zjedzenia, nie wiem. My jesteśmy, ale nie ma ojca. Czekamy na niego. Nagle widzimy, jako właściwie ostatnia grupa przychodzi, bo ojciec kogoś niósł z kimś jeszcze na noszach. Chociaż sam nie powinien był dźwigać już, no ale on zawsze był dla ludzi, więc pomagał komuś tam. No jesteśmy razem. A rodzice sobie powiedzieli, że nigdy w życiu się już nie rozejdą, że nie może się powtórzyć ten
3 wrzesień 1939 roku. Prowadzą nas po jakimś czasie do torów kolejowych. Czy były daleko, czy blisko, nie wiem. Załadowują nas do wagonów otwartych, ale dosyć wysokich. Stoimy w kącie we czwórkę i ojciec proponuje, żebyśmy uciekali stamtąd. Mama tak się zastanawia, mówi, no ale czy zdążymy wszyscy uciec, czy nas po drodze nie zastrzelą, bo przecież jadą przy tych schodach żołnierze. No i w rezultacie dojeżdżamy do Pruszkowa.